Witamy was wszystkich, kochana rodzinko. Jak to nie? Witamy ponownie. Soczek z gumi jagód musi być. Bajeczki będą też plecione, różne. Także... Dzisiaj będzie ciekawie. Jak zawsze. Ciekawie będzie. Bardzo dużo kartek mamo przed tobą. Całą noc prawie pisała. Pierwsza historia będzie taka. Jak żeśmy brali prysznic, mąż mi podaje ręcznik. A ja to łap, a tam nie patrzę. Ja mówię, Jezu, gdzie ten palec? A ja go do nosa trafiłam. ale cel miałam, jak nie wiem. Chciała mi nos urwać, no. Dobrze, że jeden palec, a nie dwa, bo bym miał taki nohol szeroki. Teraz opowiem jeszcze, jak byłam w szkole średniej, to no, człowiek jeszcze nie był świadomy tego, co teraz wiadomo, nie? I co parę lat temu. No to staliśmy jeszcze z moją świętej pamięci mamą na przystanku i ja poszłam do apteki. Ja mówię, idę obejrzeć, co tam jest, jeszcze czas był na przystanek. No i zakupiłam odświeżacz do ust miętowy, nie? I tak przyszłam, patrzę, nie? A on mówi, to psiknij mi też. No i wzięłam, psiknęłam, ale nie patrzyłam, gdzie tam jest ten otwór, ani nic, nie? No i patrzę, no mamy, a tu taka biała piana. Bo ja jej nie trafiłam i no tu jakby ścieglizny dostała. Ale myśmy się tak śmiali w autobusie cały czas. Te 6 kilometrów. Och Jezus, ale myśmy się pośmiali. No, takie różne są. No, tyś też nie był lepszy. Kiedyś rozmawiali, no ile on miał? A on tak podsłuchiwał no. I ja mówię, no jeszcze trzeba mięsko na niedzielę kupić, jak zawsze, nie? A nagle przylatuje mały Sebastian i mówi, mamo, chodź, już masz mięsko na obiad. Ja mówię, coś ty zrobił? On wziął taczka, tam był indyk, pojeździł mu po głowie, po tej szyi tu w sumie i zrobił obiad już na niedzielę. Ale on miał takie pomysły, póki jajka niosły, to on tak poleciał do tych gniazd, wziął te jajka i buk o mur wszystkie, bach, 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 bach. Ja mówię, ja pięknie, ani jednego jajka, wszystkie wyczaskane, nie? No ja mówię, co by tu zrobić? Bo nic nie pomogło, no. Ja mówię, aha, ja wiem. I tak kiedyś ja stoi, a ja sobie tak stukłam te jajko, ja mówię, jak tak lubisz jajeczka, to masz. I tak mu go smarowałam. Jak ty się zaczął tego brzydzić, tak. Od tego czasu ani jedno jajko już nie było wzięte od kury. Nie rozwaliło się. Ty się brzydzisz pewnych rzeczy. No, takich. No, za fajne to nie było. No. Ale metoda się znalazła. Och, ludzie, to się przeżyło. Raz mnie ciągnie za rękę. Mówi, mama, chodź. Ja mówię, co? Patrz, mucha usiadła na opłynie i tak noga skrzywiła. No, takie dziwne historie wesołe, nie? No, jak były. Ja to był zawsze obserwator. No. Ciekawe było wszystko. Nie? Dobra. To zaczynamy. Teraz wam chciałam jeszcze opowiedzieć, bo to też mamy, o materacu nawierzchniowym Trinesa Duo. To jest materac, na przykład jeżeli ktoś śpi na wersalce, żeby to, jak jest to załamanie, jak jest dwuosobowa, żeby tego nie czuć, tych guzików tam, żeby nas nie uwierały i tak dalej, jak są jakieś, i żeby było po prostu miękko.
I nawierzchnia, żeby była miększa, a nie taka twarda, jak ma Versalco. Budowa materacu nawierzchniowego Trines Duo wykonana jest podobnie jak materac serii Gold i Visco Gold. Z boku jest wszyta siatka 3D Trines, która zapewnia cyrkulację i wewnętrzne i wentylację z boku tego wypełnienia, co tam jest. A wiadomo, że tam jest ta pianka najwyższej jakości, która jest użyta do kosmicznych rzeczy i do najdroższych samochodów. Jak się kładziesz, to zwykle powietrze jest wypychane na zewnątrz. To nowe, świeże powietrze zasysane jest do środka. Dzięki temu ten materac w środku jest suchy. W pokrowcu zainstalowany jest zamek rozdzielny, dzięki czemu możesz wybrać tylko jedną część, na przykład po infekcjach, czy ktoś miał grypę, czy przeziębienie, ale też ze względów czysto higienicznych. Oraz możesz pokrowiec wyprać w całości w 60 stopniach. Wypełnienie to ekskluzywna pianka termoelastyczna o grubości 4 cm. Zapewnia ona Tobie optymalne i idealne podparcie kręgosłupa, Twoich bioder i ramion. Idealnie to one się wtapiają. Są to tak zwane inteligentne piany, które kopiują kształt Twojego ciała, wagę i temperaturę, utrzymując stałą temperaturę 36,6 lub 36,7. Jeżeli położysz się, Twoje ramiona i biodra wtopią się w materac, ale cały kręgosłup będzie idealnie podparty, a odczucie dla każdego z Was będzie średnio twarde. Dla każdego z Was odczucie będzie maksymalne, komfortowe, tak jakbyście byli zawieszeni na jakiejś chmurce, ale uzyskacie idealną stabilność i podparcie swojego kręgosłupa. Dzięki mobilności materaca możesz go związać i umieścić w swoim pojemniku na pościel, w szafie albo zabrać na wycieczkę. Jeśli dużo podróżujesz, a Twoja praca wymaga częstej zmiany lokalizacji, to żeby nie szokować Twojego kręgosłupa i nie narażać się na różnego rodzaju bóle związane z nieodpowiednim spaniem, zabierasz ze sobą materac nawierzchniowy, kładziesz na podłożu, na którym obecnie śpisz i masz dokładnie ten sam najwyższy komfort, który uzyskujesz u siebie w domu. Na pokrowiec otrzymujesz gwarancję 24 miesięcy, a na wypełnienie aż 10 lat. Więc jeżeli chcesz produkt o najwyższym komforcie i parametrach, to ten materac jest idealny. I to jest prawda, potwierdzam. Ten materac z nami już tyle kilometrów przejechał, że to się w głowie nie mieści, bo wcześniej jak się spało w samochodzie, jak żeśmy spali, co się bardzo często zdarzało, no to wiesz, próbowaliśmy różne rzeczy, jakieś tam maty, nawet i te takie dmuchane, co masz pod namiot, próbowali wszystko, zawsze cię coś tam w plecy uwierało, bo w każdym aucie zawsze jak się tylnie siedzenia składa, zawsze jest taki przeskok. Na tym się po prostu nie dało spać. I od tego czasu, jak ten materac ze sobą wozimy, to śpisz jak w komfortowym łóżku, ani ci się z tego auta nie chce wychodzić. Tak się po prostu fajnie śpi. Wszędzie. Teraz też i w Budapeszcie przecież mieli to normalnie na łóżko, żebym go położył, co tam było. Prześcieradło na nowo założył. Na to tylko się sztymnąć, nie, bo tam mieli materac jakieś inne, ale te materace to zależy od mieszkania. Różne są, bo jedne są takie, że naprawdę się bardzo źle śpi, jedne znowu są za twarde, jedne znowu za miękkie. No ciężki temat, dlatego jak jest możliwość, to zawsze ściągamy to i po prostu na to kładziemy nowe prześcieradło, sobie tam dajemy, co było. Jest naprawdę całkiem inaczej, lepiej się po prostu śpi. No i on rzeczywiście jest fajny, bo złożysz go tak, dosłownie go poskładasz i masz taki ten.
A jeszcze jak my w tamtym roku z Holandii wracali, w tamtym roku mnie go mieli w Holandii też, to spali na betonie, tylko na nim. Podłoga betonowa, tylko ten materac, pomimo że on jest cienki. No. Normalnie dał radę bez problemu. A także na samym betonie, no to też mieliśmy dużo tort, bo tam różne rzeczy jeszcze też my tam musieli poprzywozić. To już nie było miejsca, to my te torby na ten materac położyli, to on był taki cieniutki, jak go zgnietło. I tak miało, jak się go wyłożyło z tego auta, od razu się napompował, sam odżył i nie ma, nie? Także naprawdę, to już masa kilometrów zrobiło to z nami i no nie zastąpiłbym go niczym innym, bo w samochodzie to jest naprawdę najlepsza rzecz, jaką może być po prostu. No są jeszcze inne materace tam, nie? Te wysokie. No, to w domu mamy ten duży, nie? Ten gruby z tego, nie? Na łóżku. Wcześniej mieli nawet i ten cienki na tym, ale że przez te częste wyjazdy, teraz to nawet go już z powrotem nie dawałem, tylko cały czas jest w aucie, bo potrzebny jest po prostu tam bardziej niż w domu. No, w domu na tym dużym, grubym normalnie śpimy, no to całkiem inne spanie. Człowiek wstaje wypoczęty, ani się z łóżka nie chce wychodzić. Naprawdę fajną rzecz, nie? Warto kupić. Też robiłem kiedyś ten test tą szklanką wody. Obok, gdzie miałem szklankę wody i siadałem kawałeczek tego, nie? I się szklanka wody nie przewróciła. No, spróbuj to zrobić ze zwykłym materacem, nie masz szans. Zaraz będziesz cały mokry. Że to pokazuje po prostu, no, jaki to jest materiał, jakie to jest dobre, nie? Po prostu. To się idealnie, wiesz, w twoje ciało układa i ci podparcie daje z każdej strony. No ale to ludzie często tak mają, nie? Matera 30 lat i mówią, no plecy mnie szczykają, czy coś tam. No, to jest prawda, no. A jak kurczę wymienisz, no to jest inaczej. No to tak nie może być, bo to niektórzy to nawet szmaty kładą w te dziury, jak już wyleżane są te materace. Koce, nie? A te stare materace wcześniej, bo musieli co 2 lata wymieniać materac, to wszystkie tutaj nade mną leżą u góry jako izolacja, bo nie mam co z nim zrobić. No bo je tu do góry wtargali, bo tu tylko deski są, nie? No i pokładałem je tak wszystkie wokół siebie i mam całą ta przestrzeń 30 metrów kwadratowych materacami po prostu ocieplono starymi, co zostały. Bo nie było co z tym zrobić. I tu już się nawet nie dościągnąć teraz stamtąd, bo tam jest przejście za małe. Nawet jak mnie chciał stamtąd wynieść, gdzieś wywieźć, to nie ma szans. Także one już tam zostaną. się zrobi kiedyś na nich następna podłoga i po prostu będzie grubo ocieplona podłoga. Także, moi drodzy, jak was materace interesują, zajrzyjcie w opis, tam wszystko znajdziecie, tylko troszeczkę będziecie musieli się na dół zeskrolować, bo materace tam są niżej na tym, macie kody zniżkowe na materace i sobie nie zapomnijcie w uwagach do zamówienia wpisać konkurs szamanem, bo automatycznie teraz cokolwiek kupując z tego sklepu, to bierzecie udział w konkursie, tylko musicie nam tutaj zostawić jakiś fajny komentarz, obojętnie jakimkolwiek filmem, jakąś fajną historię na temat produktu, co zakupiliście i najlepszy komentarz, ta najlepsza historia będzie 24 grudnia tutaj wybrana i ktoś otrzyma bon na 15 000 złotych do tego sklepu, gdzie sobie będziecie mogli kupić wszystko, co chcecie po prostu z tego sklepu. Już macie opłacone z podatkiem, wszystko także na czysto, możecie tą całą sypialnię wymienić z łóżkiem, ze wszystkim, czy absorbery pobrać, to już wasza decyzja później, także warto zajrzeć w opis i po prostu spróbować szczęścia, jak to się mówi, fajną historię napisać. To rzeczy Dobra. To nie buble, niestety. I wartościowe rzeczy. No dlatego po prostu tylko takie rzeczy polecam tutaj na kanale, bo tutaj przeróżni chcieli z różnymi ofertami przychodzić, ale tego nie brałem, bo po prostu no, mi to nawet niepotrzebne, nie używam tego, to po co to mam brać? Tego no to tak może myśleć każdy, albo tam reklamuje, ale tylko polecam te dobre rzeczy, cały czas te same praktycznie. Nie ma nowych jakichś dziwnych rzeczy, bo nie biorę takich współprac do tego. Tu nie jest tak łatwo się do mnie dostać na kanał, żeby coś reklamować. To nie jest takie proste, to tylko najwyższą półkę przechodzi. To jest fakt. Tak, bo jak poleca dziadostwo i się komuś zacznie psuć, to przyjdzie do niego czy do mnie? Do mnie przyjdzie, bo ja to polecię. Tak jest. A więc dzisiaj opowiem historię
Honejce Golden. Przepuśćcie to przez siebie, komu to tam będzie pasować, ale bardzo to jest ciekawe. Słońce zachodzi nad starym światem. Lodowa ściana i nowy świat staje się solidny. Słońce zachodzi nad starym światem. Jesteśmy w trakcie pozbywania się wszystkiego, co widzieliśmy w przeszłości, więc wszystkie stare systemy umierają. A kiedy umierają, może to być bolesne i może być trudne do oglądania. I nie musisz spędzać na tym aż tak dużo czasu, ponieważ my wskakujemy w nowe i tworzymy je na bieżąco. Wiele już powstało i to prawie tak, jakbyśmy przechodzili przez portal do czegoś, czego nigdy nie widzieliśmy, ani nie czuliśmy, zanim staliśmy się obywatelami galaktyki, co oznacza, że będziemy uczyć się coraz więcej o taktyce Gai, o ET, o UFO i utraconej dla nas technologii. Powrócimy i dowiemy się, kim jesteśmy. Nauczymy się naszej własnej magii i nauczymy się, jak za jej pomocą tworzyć, ponieważ jesteśmy magią i myślę, że tworzenie naszej przyszłości i świadomość, że to robimy, zasadniczo zmieni to, kim jesteśmy i na którym poziomie, ponieważ ludzkość była zniewolona przez tak długi czas i zmieniamy wszystko za pomocą magii, która jest w nas, którą odkrywamy, że zmieniamy cały świat i zbudujemy go na nowo. Więc dzisiaj porozmawiamy trochę o rzeczach, których nauczyłam się od mojego wyższego ja. To słowa autorki oczywiście. Więc pierwszą rzeczą jest to, że byliśmy w kopule i jest to jedna z pierwszych wielkich wizji, jakie mi dano. I zostałam wciągnięta przez szybę, można to tak nazwać, ale w zasadzie to był lód z nieba, a ja patrzyłam w dół na kopułę, a potem patrzyłam na nią i dla mnie Ziemia jest polem totalnym, tak jak wszystko inne, a my byliśmy wewnątrz lodowej ściany, wewnątrz kopuły przez tysiące lat, tak wiele tysięcy lat i zostało to stworzone w ramach eksperymentu przez bardziej negatywną grupę i tak to wyglądało od wewnątrz. Więc w zewnętrznym pierścieniu mieszkała większość ET z 4. gęstości i kontrolerów, a my w pierścieniu wewnętrznym, gdzie mieszkaliśmy lub mieszkamy, wyjdziemy poza pierwszy pierścień, za koralem, do pierścienia zewnętrznego, a potem w końcu poza ten pierścień. I naprawdę myślę, że to będzie miejsce, w którym zobaczymy najpierw to, co widzimy jako pierwsze, czyli górę Mar, ponieważ istnieje portal właśnie tam i w tym miejscu. Reinkarnacja była w zasadzie miłym przystankiem dla dusz, ale musiała zostać zatkana, ponieważ działy się pewne negatywne rzeczy, więc przez jakiś czas nie mieliśmy dostępu do góry Maru. To jest energia, tralu, pole, które każdy niesie. Rośliny, zwierzęta, istoty. Każda planeta ma pole tralowe, ponieważ planeta jest istotą, więc na planecie żyje masowa dusza muzyczna i nasza planeta nie jest wyjątkiem od tego, że Matka Ziemia jest masywną duszą i w ten sposób z energii tworzy się całkowite pole, w którym możesz zobaczyć prawdziwy kwiat życia. I teraz wam go pokażę, jak wygląda prawdziwy kwiat życia. Miałeś go przed. Powiedzcie. To jest prawdziwy kwiat życia. I to jest super ciekawe, ponieważ
kwiat życia, który można zobaczyć z energii, która tworzy się i wychodzi z duszy Matki Ziemi, tworząc pole, w którym można zobaczyć ten kwiat. A my też mamy takie pole. No. I po prostu to uwielbiam. Więc pomyśl o swoim własnym polu i pomyśl o dziurach, które mogły tam się wydarzyć i o tym, jak chcesz je załatać, aby Ziemia faktycznie ma taki kształt i dlatego, gdzie jesteśmy, wygląda na dość płaską, ale nie jesteśmy na płaskiej płaszczyźnie. Cały wszechświat zbudowany jest z plazmy i wszystko w nim ma wokół siebie tego rodzaju pole energetyczne. Więc to jest, jak wszyscy jesteśmy zbudowani. Serce nasze jest najmocniejszą częścią nas i to tam generowane pole toroidalne z serca, skąd pochodzą uczucia. Stąd pochodzi Twoja głęboka wiedza. Stąd powinny być podejmowane Twoje decyzje. Więc my zmieniamy strukturę Matrixa. I teraz pokażę właśnie. Tak wygląda kształt Ziemi. Takie pole wytwarza wokół człowieka też. To jest kopuła, od której jesteśmy, byliśmy, jesteśmy jeszcze. I ten świat zmieniamy, ten Matrix. Zmieniamy go w coś, co jest dla nas dobre, co jest dla nas najwyższym dobrem. Więc zastanów się, jak chcesz, aby wyglądało Twoje życie. Gdy będziemy przechodzić przez ten proces i oto ściana lodu, więc ta ściana lodowa topnieje i tak naprawdę nie mówi się o tym zbyt wiele. Nie słyszałam od nikogo, kto był ostatnio na Antarktydzie. Nie widziałam ją w żadnym filmie dokumentalnym, ale wkrótce pojawi się zdjęcie, które zostanie wyemitowane, czy zostało wyemitowane w telewizji na kanale informacyjnym i powiedzieli, że lodowa ściana śpiewa. Więc co to za dźwięk? Ten dźwięk to częstotliwość, która go utrzymuje. I myślę, że to było po prostu ujawnienie. Jeden z wielu 3 głównych kanałów informacyjnych, tam właśnie to wyszło z tej informacji. Więc będziemy mieli dostęp do lodowej ściany. I to jest Truman Show. Jest kilka filmów, które gorąco polecam obejrzeć, ponieważ pokażę Wam wiele o tym, co się działo, w jakiej byliśmy kopule. Powiedziano nam, kim jesteśmy, ale nie jesteśmy tacy. Więc przypomnienie sobie, kim naprawdę jesteśmy, jest teraz możliwe, ponieważ częstotliwości się zmieniły. To był film Simpsonowie. Kolejny, który oglądałam, również pokazujący kopułę. I zwróć uwagę, że to kopuły zostały stworzone na małej części tego, co znamy jako Ziemia. To samo ujawnili, że na Ziemi jest o wiele więcej. Chciałam załączyć ten hologram wiadomości, ponieważ to faktycznie się u mnie pojawiło. I to był pan T. Kilku aktorów, którzy byli objęci ochroną świadków i kilkoma E.T., które pojawiły się w mojej wizji oraz J.F. Kennedy Jr. Więc być może w tym momencie wyszliśmy poza tę oś czasu,
ale hologram również stał się trochę popękany. Więc na Księżycu znajduje się wiele rzeczy, które były kontrolowane w przeszłości. I są dwa księżyce, o których mówię. O Księżycu, o którym mówię teraz, gdzie byli kontrolerzy, to księżyc Anoi. To jest księżyc, którego nie widzimy. To księżyc, który używali jako magazyn. I tak by to wyglądało. Więc Anunnaki mieli statek kosmiczny, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz zobaczyć film pod tytułem Monfal. W zasadzie tak tu dotarli. Chcieli złota w czasach Samaranu. Byliśmy tutaj i łodzie podwodne, ale jak gdy wydobywały te złoto, te Iti, to naprawdę byli bardzo zmęczeni tym wydobywaniem złota. To księżyc jest źródłem światła. Otrzymał wszystkie cykle, które w rzeczywistości są cyklami Ziemi. I to właśnie widzimy na nocnym niebie. I tak naprawdę nie jest. Nie jest okrągły. Widzimy tylko jego jedną stronę. A strona, którą widzimy, jest formą mapy. Wielokrotnie pokazywałam tę mapę w Telegramie. Oto film o opadach Księżyca, który chciałabym obejrzeć, ponieważ daje wiele prawdziwej historii. W tym przypadku bardzo pomocne jest oglądanie filmów i świadomość, że oglądasz coś, co zostało stworzone w celu ujawnienia. Niektóre z nich zostały stworzone przez ciemne kapelusze, a niektóre przez białe kapelusze. To był film o białych kapeluszach i gra aktorska była naprawdę zła, więc oto firmament i chcę, żebyś spojrzał poza miejsce, gdzie on się znajduje. Gdzie jest to, w co włożył głowę. To jest płaszczyzna astralna. Plan astralny to wszystko. To jest Bóg, to jest źródło, to jest jedność, to wszystko, co istnieje i to jest. Gdzie wszyscy gramy. To jest Kazachstan. Chyba nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to miasto zostało zbudowane dla czarnych kapeluszy. Ma bardzo małą populację ludzi. I to także jest to, co wygląda podobnie jak za lodową ścianą. Zwłaszcza te złote budynki, które można zobaczyć na małych kolektorach eteru, zapewniających darmową energię elektryczną na szczycie tych złotych budynków. Bardziej w drugą stronę. Tak? Bardziej tam. Tak. I tam na wieżyczkach widać na szczycie. O, No i to są złote budynki. no. To są te wieże Tesli, co chciał budować. O. To, że dzisiaj zrobili z nich nadajniki zamiast to. No. To w zasadzie dużo tego, jak to wygląda dalej. Ściana lodu, którą widziałam trzecim okiem, więc wiele z tych rzeczy, które tam są teraz, to dobre rzeczy, które tam były na początku. Było tam wiele też budynków Black Cube, a te zostały zniszczone. Stare budynki też zostały zniszczone, ponieważ nie leżały w najwyższym dobru ludzkości. Więc to jest Tataria, czyli cywilizacja, która zasadniczo ucierpiała w tej kopule. Więc w pewnym sensie wiele z nich uległo zepsuciu, ale byli potomkami Anunnaki. Wielu z nich, więc giganci i Anunnaki, to co zrobili, to złączyli DNA z ludźmi i stawali się coraz mniejszymi. W rzeczywistości byli bardzo duzi. I mam nawet wiele filmów o tym w serii ukrytej historii Tartarii. Mapę pokażę.
Najbardziej znane z budynków, które są w największej koncentracji, znajdziesz je w kraju na R, a właściwie w Szkocji, ale są wszędzie. Nie udało się ich wszystkich pozbyć. Jest też książka, którą chcę polecić, zatytułowana One World Tatarian, autorstwa Jamesa W. Lee. Pomoże ci to zorientować się, co robili Tatarianie, ponieważ wiedzieli wszystko o simmatikach, którzy wiedzieli o uzdrawianiu, a oto giganci, którzy wiedzieli o eterze. Więc jest to coś, co zobaczymy, kiedy wyjdziemy poza lodową ścianę, a potem poza miejsce, gdzie utworzono kopułę. Zobaczymy jeszcze wspanialsze rzeczy, naprawdę piękne rzeczy. To jest gwiezdny fort. Na pewno jest to kamień tartarny i został stworzony dla energii, aby dodać energii i skupienia. To jedna z rzeczy, które otrzymuję, więc było to zdrowe miejsce do życia. A widzę, że ludzie wciąż tam mieszkają. Ten wydaje mi się, że jest w Portugalii. Aha, więc teraz pokażę najpierw tego. W kształcie gwiazdy. A ten by był w Portugalii. Mhm. Się zgubiłam. Aha. I zrobili wiele rzeczy z wodą. Wiedzieli, że woda jest także nośnikiem energii. Jest świetnym przewodnikiem energii. Oczywiście nie chcesz w tym stać. Woda i dotyk elektryczności. Więc tak powstały gwiezdne forty. I jest to starożytna technologia, która poszła w parze z symulatorami. Więc może być kilka rzeczy, które warto sprawdzić. Statua wolności również znajduje się na jednym z nich. Co ja pokażę ci, że cymatik to struktura dźwięku. Wszystko jest energią i częstotliwością, więc tworzymy wszystko za pomocą naszej energii i naszej częstotliwości. Jest statua wolności. Też postawiona na tym właśnie kształcie gwiazdy. Więc jeśli chcesz coś robić lub czegoś doświadczyć, chcesz zmienić swoją własną częstotliwość, to za pomocą naszej energii i naszej częstotliwości. Tutaj jest statua wolności, która pochodziła z Francji, zawsze tu była i piszą o niej w książce, o której wspomniałam. To prawdopodobnie jedna z najlepszych książek o Tatariańczykach, jakie przychodzą mi na myśl. I kupiłam ją od razu po tym, jak zorientowałam się, że Tartaria istniała. Statua wolności więc stoi na gwieździe i jest rzymska. Wierzę, że pierwotnie był to posąg płci męskiej i wyglądał nieco inaczej. Ale zobaczycie to w książce, tam jest jej opis. I była tu wcześniej niż Ameryka kiedykolwiek istniała jako kraj. Gdy wyjdziemy za lodową ścianę, zobaczymy więcej cymatik, ponieważ jest to urządzenie gromadzące energię lub mają określoną częstotliwość energetyczną. Więc większość z tych kościołów lub katedr
było w przeszłości ośrodkami uzdrawiania i można tam było pójść i się dostosować, a ogromne organy, które w nich się znajdowały, służą również do uzdrawiania wraz z dzwonami. Jeśli na to spojrzysz, zdasz sobie sprawę, że zanim tu przyjechaliśmy, istniała niesamowita cywilizacja. Była ukryta od tak dawna, więc poza lodową ścianą jest wiek starszych konstrukcji, ale są one zmieszane z nowymi rzeczami, które są bardziej szklane, więc nauczyli się po prostu formować szkło za pomocą dźwięku, tak jak skały piramid poruszały się dźwiękiem. A sposób, w jaki w przeszłości składano wiele ścian, przez które nie można włożyć nawet kartki papieru, został stworzony za pomocą dźwięku. Spójrzcie na to, to jest elektrownia. To Galia tak samo. Spójrzcie, jaka niesamowita ilość energii napływała i to jest rodzaj energii, której będziemy używać w przyszłości. Tak będziemy żyć w przyszłości. Większość miejsc, o których wiemy, że będą wyjątkowo zielone. Domy będą zbudowane bardziej ze szkła. Pogoda też się zmienia. To są te domy w zieleni. Zaraz pokażę. Jeszcze to będą domy przyszłości, które będzie się bardzo szybko budować. I to takie. Więc będziemy mieli dużo szkła, dużo zieleni, będziemy mieli bardziej barwne niebo, po prostu fioletowe, niebieskie. Będziemy mieli szybki transport. Miasta będą wypełnione zielenią, niesamowicie piękną zielenią i latające samochody kontra jeżdżące samochody. Ludzie będą jeździć przez chwilę na ziemi i niektórym się to podoba. Budynki będą wyglądać bardziej podobnie. Będą wyrzeźbione i budowane niezwykle szybko. A spokój będzie najważniejszą rzeczą, jakiej doświadczymy w przyszłości. Będziemy jednością z naturą, a materiały, z których będziemy budować, nie będą szkodzić środowisku. Natura jest nasza. Mam wrażenie, że latające samochody będą małymi dyskami i antygrawitacyjnymi. To w rzeczywistości jest magnesem magnetycznym, ponieważ grawitacja tak naprawdę nie istnieje. W rzeczywistości jest to magnes, więc będziemy się uczyć coraz więcej o naszej własnej magii i myślę, że kiedy tam wejdziemy, ekspansja umysłu, która nastąpi, będzie ogromna. I zdamy sobie sprawę, kim naprawdę jesteśmy, ponieważ tak naprawdę jesteśmy świadomością w ciele, a to, co fizyczne, będzie coraz bardziej doganiać naszą świadomość. I to właśnie z tej perspektywy świat wkrótce zostanie wywrócony do góry nogami. Więc po prostu wiedz, że wszystko w porządku. Wiedz, że właśnie tutaj zmierzamy, aby uzyskać absolutną wolność bycia tym, kim naprawdę jesteś. Kochać siebie codziennie,
codziennie doświadczać natury, poznawać, że nauka, której będziesz doświadczać, przejdzie przez ciebie i ponownie poznasz swoją magię. Poczujesz moc tego, kim naprawdę jesteś i co robisz. Stanie się to przyjemniejsze. My też spotkamy się ponownie z naszymi ludźmi, naszą grupą dusz. Więc pamiętajcie, aby kochać siebie poprzez wszystko, co się teraz dzieje. Przesyłam wam wszystkim dużo miłości. No. Fajne. Kocham cię, a jutro jedziemy na grzybki i będziemy na naturze. No, w naturze. I będziemy się uziemiać. Obcować z naturą. No nie wiem, czy się tam uziemisz. Ziemia się, jak strzewiki ściągna, to się uziemia. No więc jakby nie patrzeć, czeka nas świetlista przyszłość. Taką mamy wszyscy nadzieję i tak kreujemy, tak? Ładnie. Ten temat jest bardzo szybki i głęboki, co zaczęłaś, bo Wiem. próbuję się do tego tematu zabrać już chyba, nie wiem, 4-5 lat, bo mam te wszystkie materiały na ten temat, ale nie wiem, jak to po prostu ugryźć, bo to jest tak szerokie, że nawet nie wiem, od której strony zacząć. To jest naprawdę. Mam sporo tych materiałów na ten temat, gdzie to wszystko pokazuje i te zdjęcia i tego, ale dosłownie nie wiem, od której strony zacząć, bo tyle tego jest. To jest chyba kilkanaście godzin, żeby to wszystko przedstawić. I to jest jeszcze mało. To jest jeszcze mało. No. Nie, Może kiedyś się w końcu do tego zabiera, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy temat. No i przewraca wszystko dookoła. Czy to w ogóle tu przyjdzie, to się okaże. no właśnie. Może będzie już inaczej, nie? Miejmy taką nadzieję. No właśnie. Mamy w sobie magię, więc użyjmy jej. Dokładnie. Każdy kreuje swoją rzeczywistość. Tak jest. Świat, w którym chcielibyśmy być. Jak wszyscy by zaczęli kreować, no to się wtedy dzieją magiczne rzeczy. Tak, cuda się dzieją. No, gdzie już pokazali nieraz, że grupa ludzi na przykład, która gdzieś tam była w naturze i zaczynała się robić zła pogoda. Wszyscy zaczęli sobie, wiesz, kreować, wyobrażać, wizualizować, że świeci słońce i te chmury się rozeszły. Chwila, moment, i świeciło słońce, a miało padać. Dokładnie. Wystarczyło kilkanaście ludzi, którzy się po prostu skupili na tym, co chcą w tym momencie i od razu się zadziałało. Tak jest. Jakie to piękne być wolnym i w spokoju żyć. W jedności, w miłości. Do bliźniego, do siebie. Otóż to. Bezwarunkową miłością. No, A się zamarzyłam. Ale ogólnie media propagują odwrotnie i ludzi podzielają, No później jeden na drugiego skopane. To jest właśnie smutne aż, że tak jest. To jest właśnie to. Tak. To był plan. To się tak wszystko zmieniło, nie wiem, gdzieś 20-25 lat temu. Przecież ja to jeszcze pamiętam, jak ludzie żyli razem, dobrze pamiętam Szczecinie. Tu wychodzili na jakieś urodziny do kogoś, tu na to, jeden do tego przychodził, jeden do tego, a pan narósł to jakby tak wszystko prysło i chodziło. No. Wszyscy dobrze żyli ze sobą. Inne czasy były. No, ale widzisz, nie każdy ma umysł i serce otwarte, żeby to zrozumieć. Niektórzy są tak zaprogramowani, że... I później się skakają do gardeł. Bo ten, a to jest jedno i to samo. Dno i wodorosty. Ale oni tego Dokładnie. No ale nie pojmują tego niektórzy i tyle. Grają po prostu w ta gra. Jak to kiedyś ktoś powiedział, daj ludziom chleb i igrzyska i przestaną myśleć. I na niektórzy płacą najwyższą cenę, nie? Już to. Poradzę.
I to jest smutne. My z mamą myślimy cały czas o takiej wiosce, żeby tam wszyscy ludzie razem byli, żeby sobie razem pomagali i wszystko jednakowo myśleli. No ale co my dwie dusze zrobimy? Nie, jest nas już więcej. No jest nas więcej. Sami przychodzą, sam widzisz. No tak, no to jest jeszcze wciąż za mało. Ale są takie wioski, to funkcjonuje. Są. Ale, no dziwne, że tak pomyślałam i tu naraz była, nie? Na telegramie. Bóg w kanale. Ja mówię, Jezus, moje marzenia. I to się urzeczywistniały tam na obrazku. Na przykład tam wszystko od razu sprzedajesz, co masz, to wchodzi w jeden kapitał, co tam potrzebują i nie masz tam pieniędzy, tam działo na zasadzie wymiany. Ty tu coś zrobisz, tu coś zamienisz za to i nie ma w ogóle żadnej waluty, nic. Pamiętam jedna wspólnota, gdzie coś muszą zakupić, na przykład kawałek ziemi, czy jakieś tam inne materiały budowlane, to tam płacasz od razu, jak wchodzisz, się pozbywasz wszystkiego i sobie żyjesz spokojnie. Nie? To funkcjonuje, bardzo dobrze funkcjonuje, są samowystarczalni. No. Taka wioska, jeszcze strumyk tak płynie przez nią. Coś pięknego. Tutaj koło nas, no może nie tak koło nas, bo będzie tam parędziesiąt kilometrów stąd, był taki człowiek, co zakupił taką działkę, a ma tam do dzisiaj ją ma i chcieli robić taką wioskę tutaj, ale nie było chętnych. ludziom ciężko wyjść ze strefy komfortu. O właśnie. Urządzają się w ciemnej D. No, urządzają się w ciemnej D. Ziemi przygotowany na to, żeby coś takiego stworzyć, ale nie ma chętnych. No cóż, tak to już jest. Dobra. Miejmy nadzieję, że to się wszystko wyjaśni i będzie dobrze. Tak musi być. Przerwało cię. Będziemy kończyć pomalutku chyba, nie? Bo już długi się zrobił zaś odcinek. Dobra, to dziękuję wam za kolejne wystąpienie. My też wdzięczność wszystkim, całej duchowej rodzince i zawsze kochamy was, pamiętajcie. Zawsze. Tak, my też wszystkim dziękujemy za zobaczenie. No. Wszystkim dziękujemy za zobaczenie odcinku. Polubcie, udostępnijcie dalej, zasubskrybujcie. Pamiętajcie o konkursie, tam wszystko znajdziecie w opisie o tych fajnych produktach, które tylko pomogą wam to życie lepiej przejść przez to, bo po co się na czymś stresować i sobie samemu dokuczać, jak są rzeczy, które ci mogą pomóc, żebyś po prostu lepiej mógł żyć. Tak jest. Dokładnie, tak żeby żyć godnie, jak to się mówi. Też. Teraz przyszły czasy, że wszystko jest odwrócone do góry nogami. Dobrze, także tyle na dziś. Trzymajcie się, pozdrawiam was, hej. Pa, pa.